Zrywanie z samochodów łatki dziadkowozu to dla koncernów motoryzacyjnych jedno z najbardziej żmudnych wyzwań. Skoda na to zadanie potrzebowała dobrej dekady, a Opel? A Opel to zdecydowanie lubi gwałtowne rewolucje. Pierwsze co trzeba zrobić po zobaczeniu nowej Corsy to podnieść szczękę z podłogi. Potem można wydłukać, że sylwetka auta zmieniła się diametralnie. Corsa E była do bólu praktycznym, przewróconym jajkiem, a Corsa F to taki mały, zadziorny łobuz. Mamy tu sporo wyrazistych linii i ucieczkę od obłych kształtów. Linia boczna to wyraźna dwubryłowość modelu i bardzo mocno opadająca tylna szyba. Auto nabrało sportowego ducha. Corsa jest teraz o 5 cm niższa, a kierowca siedzi o 3 cm niżej niż poprzedniej generacji. W końcu możemy powiedzieć, że to auto ma pazur. Mamy też znacznie więcej opcji personalizacji. Przykładowo, dach i lusterka mogą być w kolorze białym lub czarnym, a samo auto może opuścić fabrykę w znacznie ciekawszym lakierze. Rzut oka na wnętrze podtrzymuje dobre wrażenie. Kokpit jest zbudowany z odważnie oddalonych od siebie płaszczyzn. Na górnej mamy wysuniętą stację multimedialną. Nie trzeba ani trochę odrywać pleców, aby do niej sięgnąć, to na plus. Następnie mamy wyraźne wgłębienie, na oko dobre 10 cm. W nim panel klimatyzacji. Niemal identyczny jak w innych modelach marki, raczej nikt nie będzie narzekać na trudności z obsługą. Poniżej mamy następne wgłębienie, w nim z kolei schowek na smartfona. Za 600 zł znajdzie się tu indukcyjna ładowarka telefonu. Trochę wyżej umieszczono port USB i gniazdo zapalniczkowe. Plastiki nie są specjalnie miękkie, ale mają ciekawą fakturę. Pochwalę również to, że kokpit jest bardzo dobrze zmontowany. Żaden element nie wydaje tu nawet najmniejszych dźwięków. Docenię w tym wnętrzu podłokietnik środkowy. Na dobrej wysokości, po rozsunięciu jest wystarczająco wysunięty do przodu. Spokojnie zmieniamy biegi bez odrywania łokcia. Podłokietnik na drzwiach wydawał mi się zbyt wąski, ale w praktyce przy moim wzroście okazał się wystarczający. Mógłby być mniej twardy, ale w tej klasie to raczej norma. Pochwalić należy też cup holdery, które w tym przypadku są naprawdę sensowne. Normalnie w autach mieści się powiedzmy 1,5 kubeczka, a tutaj spokojnie zmieścimy 2 kubki albo butelki naraz. Jedyna wada jest taka, że butelka, przynajmniej z Pepsi, 0,5 litra, jest troszkę zbyt wysoka, przez co no niestety nie możemy rozsunąć podłokietnika, aby wygodnie z tego cup holderka, przynajmniej z tego drugiego, korzystać. Kobietom, które lubią robić makijaż, może brakować tutaj choćby najprostszej lampki do podświetlenia sobie twarzy. Z przodu zwrócę jeszcze uwagę na listwę i ozdobny dekor. One mogą mieć różne warianty kolorystyczne. Fajnie, bo trochę ożywia to wnętrze. Podsumowując, z jednej strony Opel pozwolił tu zaszaleć designerom, ale z drugiej nie skutkowało to obniżeniem intuicyjności obsługi. Na słupkach A dwóch najwyższych wersji zobaczymy jeszcze odważnie narysowane głośniki. Śmiały zabieg, ale Opel nie ma się czego wstydzić. Nagłośnienie, szczególnie jak na klasę B, jest naprawdę dobre. Szczególnie chciałem pochwalić tony niskie, tak zwane basy. Nawet mocno podkręcone w equalizerze nie zniekształcają dźwięku. Tony średnie i wysokie, również poprawne, skutecznie dotrzymują im kroku. Za kierownicą czytelne oplowskie zegary i znany nam komputer pokładowy sterowany pierścieniem. Od 2020 roku w wersjach Elegance i GS Line seryjnie zamiast analogowych zegarów będzie tu ekran 7 cali. Multimedia na środku to w tańszych wersjach monochromatyczne 5 cali. W naszej wersji mamy ekran dotykowy o przekątnej 7 cali. W nagraniach premierowych strasznie zaciekawił mnie ekran o ogromnej przekątnej 10 cali, ale no dzisiaj muszę zadowolić się tym mniejszym. Zalet: działa całkiem płynnie, ma prostą i czytelną grafikę i jest super banalny w obsłudze. Nawet nie wiem, czy dla mnie nie jest aż za prosty. Wszystkie opcje przeklikałem w 10 minut, ale dla wielu osób to może być zaleta. W porównaniu do Combo Live ogromny plus, znacznie szybciej uruchamia się na mrozie. Nawigację opiszemy podobnie. Jest czytelna, intuicyjna, szybko oblicza trasy. Dwie wady. Nie wiem dlaczego, ale nie działają w niej komendy głosowe. Podobno są niedostępne w naszym kraju. Nawiguj do adresu ulica Bracka 11, Kraków. Przepraszam, dla wybranego kraju opcja dodawania celu za pomocą komendy głosowej jest niedostępna. Nie udało mi się też połączyć auta z internetem, a tym samym nie wiem, czy sensownie posługuje się informacjami o ruchu drogowym i czy może pokazać na przykład ceny paliw na stacjach. Same stacje za to wykrywa bezbłędnie. A jak z praktycznością? Całkiem nieźle. Najpierw plusy, a w nich zakres regulacji fotela kierowcy. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem w stanie aż tak zbliżyć się i oddalić od sufitu. Fotele wydają mi się być wygodniejsze niż w poprzedniku. Szkoda, że fotele nie są troszkę bardziej wyprofilowane, bo dla mnie na przykład siedzisko jest zbyt płaskie.
Nie mają też regulowanego podparcia lędźwiowego, ale jakieś wyprofilowanie pod lędźwie jest, więc pod tym względem katastrofy nie ma. A schowek przed pasażerem jest naprawdę ogromny. Trudno wręcz go nazwać schowkiem, to jest dla mnie kontynuacja bagażnika. Już z miejsca pasażera trudno dosięgnąć do końca, a z miejsca kierowcy nie byłem w stanie tego zrobić. Określę go mianem idealnego, jeśli przy okazji liftingu pojawi się w nim choćby najprostsza lampka. Po zmroku robi się tutaj niestety troszkę zbyt ciemno. Co warto też zauważyć, kokpit nad schowkiem zaczyna się naprawdę bardzo daleko. Dla osoby obok kierowcy potęguje to wrażenie obszerności wnętrza. Z tyłu nieźle, ale bez rewolucji. Nad głową mam 4 palce wolnej przestrzeni, a przed kolanami przy moim wzroście zmieszczę 3 palce. Niestety znalazłem też kilka minusów. 4. pasażer musi się zmierzyć z niewielkim tunelem środkowym. Otwór tylnych drzwi jest trochę za mały. Patrząc od tyłu, po prostu kończą się zbyt wcześnie. Wchodząc i wychodząc, za każdym razem jakoś o nie zahaczyłem. Ten problem zauważą rodzice montując foteliki, ale również pasażerowie sędziwego wieku. Próg do przejścia z tyłu również jest trochę za duży. W praktyce przed wyjściem trzeba tu trochę pomanewrować stopą, a to nie jest najwygodniejsze. Wpadka ergonomiczna dla kierowcy jest jedna i jest nią pedał sprzęgła. Może poniekąd to wina moich zimowych butów. Nie wiem, o co chodzi. Pedał jest zamocowany na nóżce, która trochę za szybko się zawija, zakręca. Jeśli parkujemy na przykład na wzniesieniu albo jedziemy w korku, to często dynamicznie operujemy pedałem sprzęgła. Nie możemy zdjąć z niego nogi, bo szybko musimy je ponownie wcisnąć. I tu mamy problem. W Corsie zadanie to było niemożliwe, gdyż czubek mojego buta zahaczał o wspomnianą wcześniej nóżkę, więc za każdym razem po odpuszczeniu sprzęgła musiałem zabierać nogę, ponownie ustawić na sprzęgle i dopiero wtedy mogłem je wcisnąć. To trochę irytowało, a przede wszystkim męczyło lewą nogę. Jak wspomniałem, możliwe, że to wina moich butów, niemniej zalecam sprawdzenie tego podczas jazdy próbnej. Możliwe, że to wina moich krótkich palców, ale nie najwygodniej obsługuje mi się dźwignię kierunkowskazów. Dla mnie ona jest troszkę za daleko i niepotrzebnie jest odchylona do góry. Wróćmy do pozytywów. Bagażnik ma 309 litrów lub 1015 po złożeniu tylnych foteli. To trochę mniej od Fabii, trochę więcej od Fiesty i znacznie więcej od Swifta. Nie mamy tu jednak podwójnej podłogi bagażnika, więc trochę może nam przeszkadzać dość wyraźny próg załadunku. Chwalimy jednak po prawej stronie wyraźny uchwyt na reklamówki, po lewej wysoko umieszczone źródło światła. No i plus, że za 500 zł ekstra znajdziemy pod podłogą pełnowymiarowe 16-calowe koło zapasowe. Corsa przeszła ogromną rewolucję, jeżeli chodzi o design auta, ale czy to samo możemy powiedzieć o prowadzeniu? Zacznijmy od tego, że auto jeździ znacznie lepiej niż poprzednik. Jest grubo ponad 100 kg lżejszy, ma bardziej żwawe silniki i więcej sportowego polotu. Pierwsze, na co zwrócę uwagę, to praca lewarka naszej 6-biegowej skrzyni biegów. Pracuje ona całkiem przyjemnie. Okej, drogi między biegami mogłyby być trochę krótsze, a sam moment wbicia taki bardziej sztywny i sportowy, jak przykładowo w Ibizie. Niemniej, odczucia ze zmieniania biegów są przyjemniejsze niż w poprzedniku. Nie ma tutaj absolutnie żadnego haczenia. Nawet przy agresywnej jeździe macie jak w banku, że traficie w założony bieg z dobrą precyzją. Nawachlujecie się trochę, ale nigdzie nie zahaczycie, więc zaliczamy na plus. Kolejna sprawa to naprawdę świetna dynamika, jaką gwarantuje pracujący tu silnik. Pod maską, którą zawieszamy na patyku, znajdziemy jednostkę, którą Opel określa jako 1.2 turbo. Nie dajcie się jednak zwieść pozorom, jest to dokładnie ten sam silnik, który w Peugeotie zbiera lawiny nagród jako 1.2 PureTech. Nasza wersja ma 100 koni mechanicznych i bardzo solidny moment obrotowy. W cenniku znajdziemy też mocniejszą, 130-konną wersję, ale tamta dostępna jest wyłącznie z, uwaga, aż 8-biegowym automatem. Pozytywne zaskoczenie, bo tyle biegów w aucie klasy miejskiej to nadal nietuzinkowe zjawisko. Silnik 100-konny może pochwalić się świetnym momentem obrotowym. Jest to aż 205 Nm przy 1750 obrotów na minutę. Dla porównania 100-konny Ford Fiesta generuje zaledwie 170 Nm. Tym samym Fiesta do setki przyspiesza w 11,2 sekundy, a Corsa niecałe 10 sekund. Dzięki temu momentowi auto przyjemnie wpycha w fotel nawet podczas korzystania z niskich obrotów. Turbodziura jest tu praktycznie niewyczuwalna, a silnik bardzo trudno jest dławić. Dość niewielki jest również spadek elastyczności po załadowaniu auta pasażerami i bagażem. Spalanie niestety mocno uzależnione od stylu jazdy. W końcowym rozrachunku jednak zaskakuje na plus. Stała jazda w okolicach 90 to wynik 4 litrów na 100 km. Przy licznikowych 140 mieścimy się w granicach 6,5 do 7 litrów, a dzięki skrzyni biegów mamy wtedy poniżej 3000 obrotów na minutę. A w mieście naprawdę dobrze. Na ogół mieściłem się w okolicach 6 litrów, a przy odrobinie samozaparcia zszedłem nawet do 5,7. Zalecam korzystanie z dołu obrotomierza, bo ciągnięcie tego silnika pod czerwone pole nie ma najmniejszego sensu.
Po pierwsze, spalanie. Przy szarżowaniu może przekroczyć nawet 8. Po drugie, słabnąca dynamika. Moc maksymalna przypada tutaj na 5500 obrotów. W praktyce jednak zapuszczanie się powyżej 4000 nie ma żadnego sensu. Czuć, że moment obrotowy przestaje odgrywać pierwsze skrzypce, a to właśnie on ma w tym silniku największy potencjał napędowy. Sam nie przekraczam nawet 3000, w tym aucie nie jest to konieczne. No i na upartego jeszcze trzeci punkt. Silnik ma 3 cylindry, co akustycznie niestety da się wychwycić, ale w zasadzie chyba tylko powyżej tych 3000 obrotów na minutę. No a im wyższe obroty, tym bardziej dochodzi do naszych uszu ten, no cóż, chyba niezbyt męski świergot. Ale dość już o silniku. Co z prowadzeniem? Auto jest znacznie bardziej stabilne. Pierwsza kwestia, czuć, że znacznie niżej jest tutaj zawieszony środek ciężkości. Druga kwestia, zawieszenie bez dwóch zdań zostało usztywnione. Ktoś może się kłócić, że z tego powodu jakieś większe nierówności poczujemy we wnętrzu, chociaż z filtracją wcale nie jest aż tak źle. Ale z drugiej strony mamy pozytywny, wręcz bardzo pozytywny aspekt, właściwości jezdne. Tutaj dwie ogromne różnice na plus. Pierwsza kwestia to jazda po autostradzie. Samochód prowadzi się ze stabilnością, no niemal typową dla aut kompaktowych. Jedyne co nam wtedy przeszkadza to nieco zbyt mocno wspomagany układ kierowniczy. Oprócz tego jest super. Druga rzecz to dynamiczna jazda w zakrętach. W porównaniu do poprzedniej generacji pod tym względem mamy przepaść. Co jednak zauważyłem, mamy tutaj podobnie jak w Ibizie nieco przylekkawą płupę. Za zawieszenie z tyłu odpowiada belka skrętna, więc przy gwałtownej zmianie obciążenia, szczególnie gdy jedziemy na nierównościach, czuć, że tył chciałby powoli uciekać z zakrętu. Tyle, że w przeciwieństwie do Ibizy, tutaj ESP temperuje to szybciej, to na plus. Czy zatem Corsa stała się najbardziej go-kartowym autem w segmencie? Niestety jeszcze nie, bo nieco lepszy mógłby być wspomniany wcześniej układ kierowniczy. Te pracujące w Fieście, Swiftie czy Ibizie zdają się być bardziej zwarte i bezpośrednie. Ten w Corsie jest taki trochę zbyt francuski, podobny do tych z Renault. Nie daje aż takiej precyzji prowadzenia jak wspomniani konkurenci. Jest zbyt mocno wspomagany, ale powiem szczerze, nie wiem czy obecnym posiadaczom Corsy może to przeszkadzać. Na udobruchanie, co w segmencie B jest nadal warte pochwały, kierownica może być podgrzewana. Zresztą gadżetów, które zaskoczą Was na plus jest multum. Za dopłatą możecie dostać matrycowe LEDy, podobne do tych, które zachwyciły mnie w Insignii. Ciekawostka, w naszej wersji seryjnej są pełne LEDy, ale uwaga, to nie są Intelliluxy. Są to diodowe, ale prostsze lampy, nie są matrycowe. Mimo to generują sporo światła i naprawdę nie ma się czego przyczepić. Na liście opcji mamy też czujnik martwego pola, asystent parkowania, adaptacyjny tempomat, czy uwaga, funkcję masażu w fotelu kierowcy. Możemy też domówić panoramiczną kamerę cofania 180 stopni, ale na mnie specjalnego wrażenia ona nie zrobiła i ja bym ją sobie odpuścił. A jak nie chcemy dopłacać, to już w najniższej wersji otrzymamy aktywne utrzymanie na pasie ruchu i ono działa lepiej niż w Combo Live, można je pochwalić, ale również odczytywanie znaków drogowych, system awaryjnego hamowania czy wykrywanie pieszych. I przypomnę, cały czas mówimy o Corsie, aucie segmentu B. Jak na segment aut miejskich całkiem niezłe okazuje się być również wyciszenie kabiny. Do wnętrza przedostaje się naprawdę niewiele szumów. Co jest dziwne i odnotujemy to jako mały minusik, kamyczków co prawda nie słyszymy z okolic nadkoli, one wyciszone są nieźle, ale słyszymy jak odbijają się od drzwi. Tutaj chyba poskąpiono na wyciszeniu, więc warto rozważyć dokupienie jakichś chlapaczy. No dobrze, ale ile nam za te przyjemności przyjdzie zapłacić? Ceny, mimo niedawnego debiutu Corsy, wydają się być całkiem dobre. Corsa z naszym silnikiem to wydatek minimum 60 000 złotych. Najdroższa wersja GS Line to wydatek minimum 66 000. Za 70 000 będziecie mieć już całkiem nieźle wyposażone auto. Koszt naszej demówki to wydatek około 78 000. Drogo, ale mamy tu już niemal kompletne wyposażenie. Zauważalnie tańszy będzie tylko Suzuki Swift, ale ten ma wolnosący silnik i znacznie mniejszy bagażnik. Fiesta czy Clio kosztują mniej więcej podobnie. Ibiza czy przede wszystkim Volkswagen Polo będą niestety zauważalnie droższe. Trochę to przykre, ale auta miejskie są coraz bliższe kompaktom, są też świetnie wyposażone, no ale niestety też coraz droższe. Nowa Corsa jest bardzo dojrzałym samochodem z dobrymi silnikami. Zadziorna, nieźle jeżdżąca, całkiem przestronna i świetnie wyposażona. Co istotne, nie stała się przy tym najdroższym autem w klasie. Ale co mnie bardziej cieszy, w końcu zerwała z siebie krzywdzącą łatkę dziadkowozu. I taki jest właśnie nowy Opel Corsa.